Latem 1840 lub 41 roku młody grafik Ernst Wilhelm Knipel przyjechał do Siemianowic, żeby uwiecznić nowo zbudowaną hutę, nazwaną Laura. Człowiekiem, który prawdopodobnie zlecił tę pracę, był Hugo I Henkel von Donnersmarck, jeden z najbogatszych ludzi w całych Prusach, baron i hrabia cesarstwa, współwłaściciel, a w przyszłości jedyny właściciel huty Laura. Wybór artysty nie był przypadkowy. Działający w Kowarach na Dolnym Śląsku Knipel, który przejął firmę graficzno-wydawniczą po swoim nauczycielu, Fryderyku Augustie Titlu, specjalizował się w technice litografii, a głównym tematem jego prac były właśnie zakłady przemysłowe. Te niezwykłe obiekty, wytwory zataczającej coraz szersze kręgi rewolucji przemysłowej, musiały go fascynować i zapewne już wcześniej uwiecznił wiele wspaniałych budynków. Jednak to, co zobaczył w niewielkich Siemianowicach, musiało go całkowicie zaskoczyć i zrobić na nim wielkie wrażenie. Huta Laura od początku swojego istnienia była jedną z najnowocześniejszych w całych Niemczech, a zastosowane w niej rozwiązania technologiczne i funkcjonalne nie mają odpowiedników w historii przemysłu. Jednak przede wszystkim zachwycać musiała skalą i pięknem budynków, które ją tworzyły. Charakterystyczną cechą twórczości Knipla była wręcz fotograficzna dokładność. I to głównie dzięki niej możemy dziś odtworzyć formy obiektów, które powstały na długo przed upowszechnieniem się fotografii. Opierając się na dwóch litografiach Knipla oraz na zachowanym planie zakładu z roku 1842, udało się stworzyć trójwymiarowy model huty, który pokazuje rozmach pierwotnego założenia i jego innowacyjność. Wyruszmy zatem w podróż do wnętrza grafik Knipla i przyjrzyjmy się bliżej niezwykłym budynkom huty Laura w ich oryginalnej, jeszcze niedotkniętej późniejszymi przebudowami postaci. Historia huty Laura rozpoczęła się w roku 1835, kiedy dwaj berlińscy bankierzy, bracia Moritz i Daniel Oppenfeld, wydzierżawili od hrabiego Donnersmarcka 80 morgów ziemi pod budowę huty żelaza. Szybko jednak okazało się, że zamierzona inwestycja przerasta ich możliwości. W wyniku dalszych rozmów bracia zawiązali z hrabią spółkę, na mocy której obie strony w równej mierze brały na siebie koszty budowy i utrzymania huty, po połowie również dzieliły się zyskami. Ważną częścią umowy było również to, że po 18 latach hrabia Hugo przejmował zakład na własność. Skala inwestycji była imponująca. W krótkim czasie wykarczowano las i wyrównano teren o długości 100 i szerokości 64 prętów pruskich, czyli prostokąt o wymiarach 370 na 240 metrów. Na jego środku wyznaczono kwadratowy plac hutniczy o boku 32 prętów, czyli 120 metrów, na bokach którego rozplanowano 4 główne budynki huty: wielkie piece, pudlingarnię, kuźnię i dyrekcję. Niemal jednocześnie rozpoczęto budowę pierwszych budynków mieszkalnych dla robotników oraz wielu budynków towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania huty, stajni, magazynów
cechowni i cegielni. Budowa tego ogromnego kompleksu trwała zaledwie 3 lata i już 17 lutego 1839 roku dokonano pierwszego spustu surówki. Siemianowice były na początku XIX wieku typową wsią związaną z majątkiem jej właścicieli, Donnersmarków, którzy długo i skutecznie bronili się przed zniesieniem pańszczyzny i próbowali utrzymać zależność chłopów od dworu. Produkcja rolna była wszak podstawą ich dobrobytu przez wiele dziesiątków lat i nikt nie wyobrażał sobie, że może być inaczej. A jednak zmian, które na Śląsku wprowadzali tacy ludzie jak Fryderyk Reden, John Beldon czy Karol Godula, nie można było dłużej ignorować. Dlatego niemal wszyscy wielcy właściciele ziemscy zaczęli inwestować w rodzący się przemysł. Nie inaczej stało się w Siemianowicach. Wzniesiono hutę, która zmieniła wszystko w życiu miejscowej ludności i sprawiła, że skromna wieś stała się wielką osadą robotniczą, która niecały wiek później uzyskała prawa miejskie. Przyjrzyjmy się bliżej budynkom, które rozpoczęły ten proces. Obiektom, których siła oddziaływania wywarła ogromny wpływ na dalsze kształtowanie całego otoczenia. Na kierunki tyczenia nowych ulic i dróg, budowę infrastruktury towarzyszącej zakładowi, w końcu na tworzenie wielkich kolonii robotniczych, które przekształciły się po latach w dzielnice miasta. Najważniejszym z tych budynków, będącym sercem huty, był kompleks Wielkich Pieców. Zespół Wielkich Pieców składał się z 4 części, widocznej po lewej stronie hali spustu, 2 wielkich pieców, długiego budynku przeznaczonego do transportu materiałów oraz hali wsadu położonej na umocnionym, wysokim uskoku terenu. Uskok ten pełnił ważną rolę w procesie technologicznym i stanowił niepowtarzalny element na tle wszystkich innych zakładów tego typu. 6-metrowa różnica wysokości umożliwiała wygodne dostarczanie koksu do położonej poniżej kotłowni, ale przede wszystkim znacząco zmniejszała wysokość, na którą przez cały czas funkcjonowania Wielkich Pieców trzeba było dostarczać materiały wsadowe, rudę i paliwo. Zespół wymienionych obiektów powtórzono 2 razy, uzyskując potężny zestaw 4 wielkich pieców i dorównując w ten sposób pobliskiej hucie królewskiej, która od początku stanowiła największą konkurencję dla nowo zbudowanej huty Laura. Przeanalizujmy tę wydajną strukturę. Pomoże nam w tym przekrój budynku. Oto widoczna na pierwszym planie hala spustu, gdzie przejmowano wytopioną surówkę. Dalej 2 wielkie piece, przedzielone długim budynkiem transportowym i położona kilka metrów wyżej hala wsadu. Poniżej, pomiędzy oboma zespołami, 2 kotłownie ze wspólnym, bardzo wysokim kominem. Funkcje poszczególnych części kompleksu można zidentyfikować na podstawie materiałów historycznych i znajomości procesu technologicznego. Zagadką pozostaje jednak powód, dla którego wzniesiono tak długie budynki transportowe, skoro we wszystkich innych hutach z tego okresu budowano proste wieże wyciągowe, podobne do tych, które w hucie Laura wyrastają z hali wsadu. Oto jedna z nich. Napędzany siłą maszyny parowej zespół wind wynosił na wysokość 12 metrów ogromne ilości materiału wsadowego, który następnie musiał jeszcze odbyć długą drogę w poziomie,
zanim ostatecznie trafił do wielkiego pieca. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Być może odpowiedzią jest pokazany tutaj zespół długich ramp, który mógł stanowić alternatywną drogę transportu materiału, na przykład na wypadek awarii maszyny parowej. To tylko hipoteza. Trudno jednak znaleźć inny powód, który uzasadniałby tę nietypową i niewątpliwie bardzo kosztowną inwestycję, powtórzoną w dodatku w całej historii huty aż 3 razy. Zakładając, że przedstawiona tu koncepcja jest poprawna, prześledźmy drogę materiału wsadowego z bliska. Proces technologiczny huty rozpoczynał się na wielkim placu, gdzie gromadzono koks, rudę żelaza i dodatki wielkopiecowe, a w wapienniku wypalano wapno. Wstępne przygotowanie wsadu, zwanego również namiarem, odbywało się zapewne na placu, a dokładne ważenie i mieszanie składników, czyli namiarowanie, już w hali wsadu. Wózki z przygotowanym namiarem czekały w kolejkach do 4 wind, napędzanych za pomocą maszyny parowej, które wynosiły je na górny poziom. Biegnąca tuż pod dachem rampa wydłużała uciążliwą drogę wsadu do pieca. Z drugiej jednak strony umożliwiała zgromadzenie pewnej ilości wypełnionych namiarem wózków, które oczekiwały, aby zasilić piece większą ilością materiału wsadowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w hutach ze zwykłymi wieżami wyciągowymi byłoby to niemożliwe ze względu na brak miejsca na górnej platformie. Na końcu tej długiej drogi namiar trafiał do gardzieli wielkiego pieca. Wróćmy jednak jeszcze raz do hali wsadu i wyobraźmy sobie sytuację, gdy z jakichś powodów maszyna parowa nie działała i nie mogła zasilać wind. Tym razem wózki przejeżdżały prosto. Awarie wind mogły w innych hutach prowadzić do niezwykle brzemiennego w skutki niekontrolowanego wygaśnięcia pieca. Tutaj jednak, wykorzystując zapewne siłę koni, może nieco wolniej, ale jednak skutecznie, nadal transportowano materiał wsadowy do wielkich pieców. Rampy mogły więc być skutecznym zabezpieczeniem dla huty, uniezależniając proces wytopu stali od działania awaryjnych, jak wszystkie urządzenia, maszyn parowych. O ile rzeczywiście tak było, rozwiązanie to można uznać za zapowiedź taśmociągów, które dopiero kilkadziesiąt lat później zastąpiły niewygodne i mało wydajne wieże wyciągowe. Przyjrzyjmy się teraz wielkim piecom, które zasługują na szczególną uwagę. Te niezwykłe urządzenia uzyskały widoczną tu formę dopiero na początku XIX wieku. Wcześniej, obsypywane tonami gruntu i niezwykle niewygodne w obsłudze, były również mało wydajne i awaryjne. Dopiero wprowadzenie koksu jako paliwa odmieniło sytuację. Pierwszy wielki piec opalany koksem na kontynencie europejskim uruchomiono 40 lat wcześniej w Gliwicach. Jego budowniczymi byli John Beldon i Johann Fryderyk Wedding. Ten ostatni niemiecki inżynier i wieloletni dyrektor Urzędu Górniczego był również budowniczym wielkich pieców w Hucie Królewskiej i to jemu przypisuje się projekt Huty Laura. Nie jest to jednak prawdą, bo Wedding zmarł 5 lat przed rozpoczęciem jej budowy.
Możliwe jednak, że przy wznoszeniu siemianowickich pieców oparto się na projektach Weddinga dla Huty Królewskiej. Podziwiając wielkie piece, trzeba jednak pamiętać, że ich żywot był bardzo krótki. Okres od rozpalenia wielkiego pieca do jego wygaszenia, czyli tak zwana kampania pieca, trwała zwykle kilka tygodni, podczas których pracował on nieustannie. Po wygaszeniu należało go oczyścić, co sprowadzało się do częściowego lub całkowitego rozebrania budowli, a następnie wzniesienia jej od nowa. Potrzebnych do tego ogromnych ilości cegieł klinkierowych i szamotowych dostarczała położona tuż obok cegielnia. Innymi niezwykłymi urządzeniami huty były ogromne stalowe zbiorniki, podwieszone pod wysokimi przęsłami budynków transportowych. Były one prawdopodobnie przeznaczone do gromadzenia gorącego powietrza potrzebnego do nadmuchu wielkich pieców, ważnego elementu procesu wytopu surówki. Proces ten kończył się w halach spustu, lecz uzyskany materiał wymagał jeszcze wielu zabiegów, by przekształcić się w gotowy produkt: blachę, pręt, kocioł czy szynę. Pierwszym z tych zabiegów było świeżenie surówki, czyli jej oczyszczanie z nadmiaru węgla i innych pierwiastków. Proces ten odbywał się w położonej po drugiej stronie placu hutniczego pudlingarni, budynku równie efektownym i interesującym, co kompleks wielkich pieców. Zachowany do dziś wstępny projekt pudlingarni pokazuje szczegółowo, jakie było zamierzenie inwestora. Dwie identyczne hale połączone wspólną kotłownią, wyposażoną w bardzo wysoki komin stojący pośrodku założenia. Wewnątrz zaprojektowano bazylikowy układ podpór ze środkową nawą dwukrotnie szerszą niż boczne i potężną wieźbą rozpiętą nad każdą z hal. Projekt ten nie został jednak zrealizowany, choć zachowano jego podstawowe założenia. Zarówno litografie Knipla, jak i nieliczne zdjęcia z drugiej połowy wieku pokazują budynki znacznie wyższe niż w projekcie i ustawione na 5-, a nie 4-osiowym układzie konstrukcyjnym, dzięki czemu środkowe nawy obu hal są jeszcze szersze. Nowatorskim rozwiązaniem jest ambitna próba doświetlenia wnętrza za pomocą długich szeregów okien umieszczonych wzdłuż naczółków na szczytach dachów obu hal. Pomysł ten wyprzedził o kilkanaście lat ideę dachów szedowych, stosowanych później powszechnie na budynkach przemysłowych. Na szczególną uwagę zasługują eleganckie elewacje szczytowe. Zastosowano tu gotyckie podejście do konstrukcji ściany, która ma być w jak największym stopniu przeszklona, oraz rozszerzające się ku dołowi przypory, zapewniające jej stabilność. Najbardziej charakterystycznym elementem pudlingarni jest las 26 kominów, z których każdy obsługiwał jeden piec pudlingarski. Przekrój przez budynek ujawnia jego strukturę. Rozmieszczone po obwodzie piece i obszerną przestrzeń pośrodku, doświetloną za pomocą okien, wspartych na potężnej więźbie dachowej. Obie hale pudlingarni były identyczne i zostały nazwane imionami synów hrabiego Hugona. Wschodnia to huta Artura, a zachodnia huta Łazarza.
Pudlingowanie surówki polegało na utlenianiu jej za pomocą rozgrzanych do bardzo wysokich temperatur gazów spalinowych. W procesie tym paliwo i surówka w postaci tzw. bochna znajdowały się w osobnych komorach pieca, a gorące spaliny omywały stal, roztapiając ją do konsystencji ciasta. Niewielkie piece opalane były koksem, a wymagane temperatury uzyskiwano dzięki wysokim kominom o regulowanym ciągu. Oprócz wygrzewania, surówka była kuta i walcowana za pomocą widocznych tu walcarek, a cały proces był wielokrotnie powtarzany. Końcowym produktem pudlingowania była stal, która nadawała się do dalszej obróbki i produkcji wyrobów. Opracowany pod koniec XVIII wieku, proces pudlingowania stali był ważnym krokiem w rozwoju technologii hutniczej. Pozostawiał jednak wiele do życzenia ze względu na małą wydajność pieców i nierówną jakość uzyskiwanego produktu. Nie dziwi więc fakt, że pudlingarnie zostały w końcu zastąpione przez nowsze technologie, w tym stosowane do dziś piece martenowskie. Razem z tymi przemianami zmieniała się funkcja budynków, które służyły hucie jeszcze przez wiele dziesiątków lat, a jedna z hal pudlingarni, huta Artura, przetrwała do czasów współczesnych. Imponujący kompleks wielkich pieców oraz innowacyjna pudlingarnia stanowiły trzon huty Laura. Pomimo początkowych problemów ze zbytem, produkcja stali nieustannie rosła. Huta mierzyła się z konkurencją wyrobów lokalnych, przede wszystkim z huty królewskiej oraz tanią stalą brytyjską, która zalewała kontynent aż do roku 1844, kiedy to wprowadzono wysokie cła na surówkę i wyroby stalowe. Budując hutę, pomyślano również o produkcji wyrobów gotowych, choć początkowo możliwości zakładu w tym zakresie były dosyć skromne. Szczęśliwie jednak kuźnia, w której odbywała się produkcja, trafiła w ręce wybitnego fachowca, którego talenty i zaangażowanie przełożyły się na sukces komercyjny i nagrody dla huty, między innymi złoty medal na wystawie w Berlinie w roku 1845. Człowiekiem tym był Johann Wilhelm Pfitzner, który przeniósł się do Siemianowic specjalnie po to, żeby objąć stanowisko szefa kuźni i jako jedyny pracownik zamieszkał wraz z rodziną na terenie huty. Zobaczmy, gdzie pracował i mieszkał ten człowiek, którego nazwisko jest do dziś powszechnie znane w mieście. Kuźnia znajdowała się po wschodniej stronie placu hutniczego i składała się z dwóch identycznych hal połączonych budynkiem mieszkalno-administracyjnym. Przestrzeń między budynkami zajmował ogród. Hala po prawej stronie miała funkcję produkcyjną, a ta po lewej była magazynem gotowych wyrobów. Struktura konstrukcyjna obu hal była bliźniaczo podobna do hal spustu kompleksu wielkich pieców i różniła się od nich jedynie ilością przęseł. Johann Wilhelm Pfitzner spędził tutaj resztę życia, jednak nie poprzestał na pracy w hucie. W roku 1855 w niedalekim sąsiedztwie huty założył własny warsztat kuźniczo-ślusarski, który rozrastał się i pod koniec lat 60. został przekształcony w fabrykę kotłów. Tuż obok warsztatu rozrastająca się rodzina zbudowała dom, który znany jest dziś jako Villa Pfitznera. W tym samym czasie Johann Wilhelm założył jeszcze drugą firmę, fabrykę nitów, a oba zakłady przejęli po nim jego synowie, Wilhelm i Ryszard. Ich dzieciństwo upłynęło między budynkami huty Laura, którą zapewne znali jak własną kieszeń. Codziennie widywali też wielkie litery LH, wykonane nad jedną z bram i z pewnością wiedzieli, co oznaczają. Dla nas znaczenie tych liter nie jest do końca oczywiste. Być może należy je wiązać z nazwą huty, czyli niemieckim słowem Laura Hütte, ale być może oznaczały coś innego.
Istnieje możliwość, że był to rodzaj hołdu dla wielkiego przodka Hugona, jego dziadka, Łazarza III Henkla, jednego z twórców potęgi rodu Donnersmarków. Możliwe też, że są to inicjały patronki huty Laury von Hardenberg. Skoro jednak synowie Hugona zostali uwiecznieni w nazwach hal Pudlingarni, to może ten budynek został poświęcony jego córce, Laurze Henkel. W najbardziej romantycznej wersji litery te oznaczać mogły po prostu Laura i Hugo. A może było jeszcze inaczej? Imiona członków rodu pojawiają się zresztą przy wielu inwestycjach Donnersmarka. I tak na przykład imionami syna Hugona II i jego żony Wandy nazwano pobliskie kolonie robotnicze, dziś dzielnice miasta, zaś imiona rodziców Henkla, Eugenii i Karola znajdujemy w nazwach pól górniczych rozsianych po całej okolicy. Wróćmy jednak do huty Laura i przyjrzyjmy się ostatniej z jej głównych części – budynkowi dyrekcji. Głównego wejścia na teren huty strzegł budynek, który bardzo odróżniał się od innych obiektów zakładu. Był najmniejszy z nich, ale w pewnym sensie najważniejszy. Wielki zegar na wieży odmierzał czas pracy, ale i życia robotników i ich rodzin. Ku niemu prowadziły wszystkie drogi nowo powstającej osady, co przełożyło się później na kształt zachodnich dzielnic miasta, a kierunek ulicy Hutniczej, przy której stał, wyznaczył orientację dzielnic północnych. W przeciwieństwie do innych obiektów huty, budynek dyrekcji nie czerpał z tradycji gotyku, ale ze wzorów klasycznych. Dorycka ornamentyka pilastrów i obróbek okiennych podkreślała rangę obiektu, a dwa boczne skrzydła od strony zachodniej flankowały niewielki ogród. Budynek miał piwnice i użytkowe poddasze, ale najważniejsze pomieszczenia znajdowały się na wysokim parterze. Szeroki korytarz, biegnący przez całą długość budynku, obsługiwał pokoje biurowe i konferencyjne, choć niektóre z pomieszczeń miały połączenia amfiladowe, tworząc dwu- lub trzypokojowe zespoły. Oprócz wejścia głównego z wieżą zegarową, funkcjonowało też wejście boczne oraz jeszcze jedno, prowadzące z północnego skrzydła do ogrodu i być może właśnie w tym miejscu znajdował się gabinet dyrektora zakładu. Pierwszym dyrektorem huty Laura był Maurycy Naglo, który pracował wcześniej w hucie królewskiej, a później był kierownikiem budowy zakładu i być może to właśnie on miał przyjemność spoglądać ze swojego gabinetu na ogrodzony murem piękny ogród, który przez wiele lat sąsiadował z budynkiem dyrekcji. Rozpoczęliśmy naszą opowieść od litografii Ernsta Knipla, wykonanej z zastawu hutniczego. Przyjrzyjmy się teraz drugiej z nich, tej pokazującej plac hutniczy w godzinach wieczornych. Nie została ona wykonana z wieży budynku, jak można by przypuszczać, ale z poziomu parteru, z wejścia głównego lub raczej z przylegającego do niego od strony południowej biura. Oto co widział Knipel z okna tego pomieszczenia. Na środku budynki kuźni, a po bokach pudlingarnie i wielkie piece.
Wykonanie zdjęcia, które objęłoby wszystkie te obiekty, wymagałoby zastosowania obiektywu o niezwykle szerokim kącie widzenia. Knipel użył sprytnych zniekształceń perspektywy i zmienił nieco proporcje budynków, żeby pokazać na jednym obrazie całą tę imponującą scenę. A my użyjmy tej szerokokątnej kamery Knipla, żeby jeszcze raz spojrzeć na Hutę Laura w postaci, którą miała przez zaledwie rok lub dwa po jej wzniesieniu. Bowiem niemal od razu rozpoczął się trwający przez prawie 180 lat proces nieustannego przebudowywania zakładu i dostosowywania go do zmieniających się technologii i bieżących potrzeb. Pierwszą zmianą wprowadzoną jeszcze przed rokiem 1842 było rozbudowanie kotłowni pudlingarni, co z pewnością poprawiło warunki pracy palaczy i pozwoliło na składowanie koksu pod zadaszeniem. Następną, znacznie poważniejszą modyfikacją pierwotnego układu było wzniesienie walcowni. Wykorzystano sprawdzony układ konstrukcyjny hal pudlingarni i zbudowano obiekt niemal identyczny, nazwany na cześć najmłodszego syna Hugona hutą Alfonsa. Oprócz pięknej hali powstał zestaw kilkunastu dodatkowych pieców pudlingarskich oraz kolejna kotłownia z najwyższym dotychczas kominem. Budowę walcowni rozpoczęto w roku 1847, a ukończono 3 lata później. Walcownia, zwana również młotownią, została wyposażona w zestaw nowoczesnych młotów parowych, wysokociśnieniowe maszyny parowe sprowadzone z Berlina i Wrocławia oraz urządzenia walcownicze do produkcji szyn, sztab i blach. W roku 1857 po drugiej stronie placu hutniczego rozpoczęto budowę trzeciego bloku wielkich pieców. Zastosowano rozwiązania konstrukcyjne z poprzednich budynków, zwiększając liczbę wielkich pieców do 6. Kolejną ważną zmianą była modyfikacja ramp kolejowych obsługujących plac koksowy. Dotychczasowy sposób dostawy, a szczególnie rozładunku materiałów, musiał być bardzo nieefektywny. Dlatego zdecydowano się na budowę 2 nowych bocznic, wyniesionych wysoko nad poziom terenu i zakończonych długimi estakadami, z których dużo łatwiej można było zsypywać koks i rudę na pryzmę. Śmiałym inwestycjom na terenie huty towarzyszyło wznoszenie coraz to nowych budynków mieszkalnych.
Najbliżej zakładu powstawały domy o najwyższym standardzie, przeznaczone dla pracowników zarządu huty. Te pierwsze budynki, które można już nazwać miejskimi, miały nadal duże ogrody i towarzyszące zabudowania gospodarcze, by mieszkańcy mogli produkować własną żywność i hodować zwierzęta. Ten budynek, który w swej historii pełnił m.in. funkcję apteki, jest jedynym z pokazanych w tym filmie obiektów, który w prawie niezmienionej formie istnieje do dziś. Lata 50. przyniosły w życiu Hugona Donnersmarcka wiele zmian, niestety również dramatycznych. W roku 1856 zmarł jego najmłodszy syn, 16-letni Alfons, a rok później ukochana żona Laura. Rok 58 przyniósł zakończenie umowy z berlińskimi bankierami i przejęcie huty Laura na własność. Jednak huta nie była jedynym zakładem przemysłowym Hugona. Posiadał on m.in. ogromne obszary pól górniczych, które w roku 55 postanowił połączyć w jedno przedsiębiorstwo. Stworzył w ten sposób Zjednoczone Siemianowickie Kopalnie Węgla Kamiennego, firmę, która dziś jest znana jako Kopalnia Siemianowice. Zwieńczeniem tych działań była budowa budynku dyrekcji nowego przedsiębiorstwa, zakończona w roku 1856. Wspaniała budowla, zwana od nazwy pobliskiego szybu górniczego zamkiem na Ficynusie, górowała nad okolicą i stanowiła wymowny symbol potęgi jej właściciela. Budynek dyrekcji kopalni ma pewien szczególny związek z historią huty Laura. Otóż we wrześniu 1858 roku z wieży tej budowli wykonano pierwszą fotografię huty Laura. Zachowane do dziś zdjęcie pokazuje pierwotny układ budynków i wprowadzone do tego momentu zmiany. Autorem zdjęcia jest fotograf Robert Jungmann, który posiadał zapewne jedno z pierwszych atelier fotograficznych w Gliwicach. Fotografia składa się z 4 niezależnych zdjęć sklejonych w jedną całość i tworzących imponującą panoramę nieistniejącego już świata.
Przedstawiona w filmie opowieść obejmuje zaledwie 2 pierwsze dekady istnienia Huty Laura. Kolejne 150 lat to już zupełnie inna historia, burzliwa i dramatyczna. Huta zmieniała się z każdym rokiem, a wokół niej zmieniał się też świat. Wybuchały i gasły wojny światowe. Narody polski i niemiecki ścierały się w 3 powstaniach śląskich. W plebiscycie zdecydowano o zmianie przynależności państwowej Siemianowic Śląskich, co spowodowało ogromne perturbacje własnościowe, które dla Huty Laura zakończyły się niemal jej bankructwem. Przez cały ten czas na terenie zakładu trwała praca, choć również niewolnicza, oby nigdy nie zapomniano, że w ostatnim roku II wojny światowej Niemcy utworzyli na terenie Huty Laura podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a przywiezieni z Oświęcimia więźniowie zmuszani byli do pracy przy produkcji dział przeciwlotniczych. Po wojnie w nowej rzeczywistości PRL-u zakład przemianowano na Hutę Jedność i pod tą nazwą pracował on przez kolejne pół wieku. Pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku pierwotne budynki Huty Laura stopiły się z nowymi halami produkcyjnymi i obrosły niezliczonymi przybudówkami. Niepotrzebne już części burzono lub przebudowywano i zmieniano ich funkcje. Jakże zaskakujące jest więc, że duże części 4 głównych budynków Huty Laura przetrwały jakimś cudem do czasów współczesnych. Rozwój Huty Jedność zatrzymał stan wojenny, a nieudana transformacja w latach 90. doprowadziła ją do całkowitego upadku. Zakład postawiono w stan likwidacji w roku 2003, a 12 lat później, po sprzedaniu terenu prywatnej spółce, wyburzono niemal wszystkie obiekty budowlane. Likwidacja Huty Jedność jest chyba najbardziej dramatycznym momentem w historii miasta. Tysiące ludzi straciło pracę, a ich rodziny zostały bez środków do życia. W tym kontekście nie ma co żałować wyburzonych budynków Huty Laura. Tym bardziej, że trwając przez prawie 2 wieki spełniły swoje zadanie i po prostu się zużyły. Trudno też byłoby je ratować, bo na początku XXI wieku ich stan techniczny był tragiczny, a materia budowlana bezwartościowa. Huty już nie ma, ale w strukturze współczesnych Siemianowic Śląskich ciągle widać oddziaływanie pierwszego zakładu. Wyznaczone przez pierwotne założenie kierunki wpłynęły na orientację zarówno śródmieścia, jak i dzielnic południowych miasta. Szczególne znaczenie miała dawna ulica Hutnicza, dziś Stara Katowicka i Ficnerów, przy której w latach 80. XIX wieku wzniesiono najważniejszą świątynię w mieście – Kościół Tajemnicy Podwyższenia Krzyża. Budynek dyrekcji Huty był przez długi czas najważniejszym budynkiem nowej osady i to ku niemu prowadziły wszystkie drogi z całej okolicy. Ich ślady widzimy do dziś w kierunkach ulic Staszica, Waryńskiego, Sobieskiego i Katowickiej. Mając na uwadze wszystkie te fakty, można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby Hutę Laura zaprojektowano w odmienny sposób, dzisiejsze Siemianowice Śląskie wyglądałyby zapewne zupełnie inaczej. Rana po tętniącej życiem hucie w końcu się zabliźni, a pustkę wypełnią nowe struktury miejskie. Pozostaje jednak pytanie, czy przy okazji miasto utraci pamięć o swoim pochodzeniu i na zawsze zatrze ślady swych początków.
Może jednak warto przywrócić znaczenie dawnej ulicy Hutniczej, zachować kształt placu Hutniczego i zarysy głównych budynków, by w przyszłości zawsze móc powiedzieć: tu była Huta Laura, od której zaczęło się to miasto.